Subiektywny przegląd marek yerba mate i pojawia się u nas coś ekskluzywnego, coś dla koneserów, dla tych, co się znają. Prawdziwy Mercedes wśród yerba mate, La Merced. Czajnikowy.pl. La Merced, marka argentyńska. Nie zdziwię Was, bo znów z tego samego miejsca. No ale yerba mate rośnie raczej w takim dość skupionym obszarze, więc właściwie większość marek ze sobą sąsiaduje i trudno tutaj nagle mieć yerbę, która pochodzi gdzieś bardzo z daleka. Tak czy inaczej, produkowana jest przez Las Marias i to jest taka grupa, taka jakby spółka, taka organizacja. Wielki producent yerba mate, który nie tylko ma w swojej ofercie La Merced, ale także Taragui oraz Union, to marki, które również pewnie znacie i lubicie. Poza tym zajmuje się również pracą z drewnem, ponieważ produkuje się tarcicę sosnową oraz eukaliptusową, a także bydło rzeźne. Tak się prezentuje Las Marias. Sama yerba mate ma w tym miejscu początek w latach 20. ubiegłego wieku. Czyli dokładnie za 4 lata, jeśli się nie mylę, będziemy świętować stulecie od zasadzenia pierwszej sadzonki w nieistniejących jeszcze Las Marias, bo to wtedy nie było Las Marias. Las Marias jako takie powstało dopiero w 1995 roku, skupiając te wszystkie gałęzie działalności, ale pierwsze sadzonki yerba mate właśnie są już sprzed wojny światowej II i do dzisiaj są uprawiane. Oczywiście to się wszystko rozrosło. Sama spółdzielnia, spółka, organizacja, grupa, nazwijmy to jak chcemy, samo Las Marias rozbudowuje również dobrobyt społeczności lokalnej. Zauważcie, yerba mate często to robi. Często producent yerby od razu stawia szkołę, jakiś ośrodek zdrowia, boisko dla dzieci. Generalnie bardzo się angażuje w życie swoich pracowników i ich sprawy socjalne. W tym wypadku również tak jest. Bardzo stara fundacja dba o to. Domy dla pracowników plantacji właściwie tworzą już osobne dzielnice, więc jest to bardzo duża sprawa. Kiedy rozwinęła się plantacja yerba mate, powstał w końcu młyn oraz suszarnia, no i zaczęto produkować na coraz większą skalę yerbę, w końcu eksportować do Brazylii, co było wtedy dobrym posunięciem. Marka się rozrosła i prezentuje się w ten sposób. Dlaczego ja powiedziałem, że jest to yerba mate dla koneserów i dla prawdziwych znawców oraz Mercedes wśród La Merced? Oczywiście nawiązałem do nazwy, to taki miał być żarcik nieśmieszny, ale chodzi o to, że yerba mate ta kreuje się na taką nowoczesną. Bardzo mnie urzeka tutaj ten tył pudełeczka, na którym widzimy diagram, bardzo teraz charakterystyczny. W świecie herbacianym już obecny, ale zauważcie, bariści kochają tego typu diagramy, gdzie zaznacza się jakby obszar i na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie już zobaczyć różnicę w smaku dwóch różnych La Mercedów. Więc jest to taka nutka, która gdzieś tutaj pozwala poczuć taki powiew świeżości i nowoczesności. No i są tu też podane rzeczy, które właściwie wielu osób mogłyby nie interesować, poza tymi, którzy przykładają się do tego gdzieś bardziej. No bo jeżeli ktoś ma swoją ulubioną markę, no to po prostu ją pije i jest w stanie coś tam o niej opowiedzieć. Nieistotne dla tej osoby jest terroir. Tymczasem La Merced na to stawia. La Merced stawia na terroir. Także w portfolio La Merced właściwie mamy same czyste wersje, same bez dodatków. Możemy ewentualnie gdzieś tutaj policzyć wersję Barbacqua jako taką troszeczkę odstającą od pozostałych, no bo jednak tradycyjna forma obróbki przy użyciu ognia i dymu sprawia, że ona jest taka bardziej dymna, bardziej taka tradycyjna. No a pozostałe właściwie to już się różnią niuansami. Najbardziej flagowa to co też zaparzyliśmy, De Campo, czyli yerba mate uprawiana po prostu na plantacjach. Cechuje się takim raczej świeżym, ziołowym, gdzieś aromacikiem, jakieś cytrusy, jest ogólnie lekka. No, jako
przeciwny biegun mamy de monte, czyli uprawianą wysoko w górach, pokrytych dżunglą, i tam mamy yerba mate mocną, gorzką, troszeczkę taką wytrawną. No, Barbacoa sobie powiedzieliśmy. Campo Sur to jest nowość, nawet jeszcze tu się świeci piękny znaczek, że to nowość. Jest to yerba mate produkowana na najbardziej południowych obszarach na tej plantacji, i co więcej, przeczytałem, że są to najbardziej wysunięte na południe uprawy yerba mate w ogóle na świecie. Także no, bardzo z południa. Jest to yerba mate, która się różni od nich trochę smakiem, i ostatnia Campo i Monte jednocześnie. To troszkę jakbyśmy sobie de Monte i de Campo zmieszali razem. To jest taki już blend, który łączy cechy obu tych mieszanek. No i tak jak widzieliście, z tyłu jest diagram, który pokazuje różne rzeczy. Gorycz, pokazuje słodycz. O, to właśnie jest zabawne, ponieważ są tutaj nuty żółte i osobno drugie nuty zielone. Co to znaczy? No właśnie nie jestem do końca pewien, ale wywnioskowałem, że te zielone to są bardziej trawiaste i ziołowe, za to te żółte bardziej owocowe i słodkie. No więc generalnie możemy sobie gdzieś to tutaj zobaczyć już od razu. Intensywność, no wszystko właściwie, co nas interesuje na tym jednym diagramie, jest. Pozostaje się napić. Czego się możemy tu spodziewać, już powiedziałem. Teraz jestem ciekaw, czy to się potwierdzi, czy może się zasugeruje. Ja jestem fanem. Tego jeszcze Wam nie powiedziałem, to jest ważne. Jestem mało obiektywny, bo jest to jedna z moich ulubionych marek. I faktycznie jest w niej wszystko to, co ja cenię w argentyńskich yerba mate i co w ogóle znaczy argentyńska yerba mate. I tutaj teraz słowo w dół, ponieważ na razie same peany, a słuchajcie, to jest po prostu yerba mate dość zwykła. Pomijając całą tę otoczkę, całą tę koneserskość i wyszukaność, to jest yerba mate, która jest w ogóle robiona z takim pomysłem, żeby to była po prostu dobra, wysokiej jakości, ekologiczna, porządna yerba mate argentyńska, żeby nic nie wystawało, wiecie, żeby była fajna, żeby nie była za bardzo w żadną stronę, po prostu taka krąglutka, taka idealna. No i właśnie taka jest. Kiedy ja wstaję rano i robię sobie tę yerbę, to że wiem, czego się spodziewam, wiem, że to będzie pyszna, smaczna yerba i nie będzie ode mnie wymagała nic. Tutaj zauważcie, na opakowaniu, na każdym jest oczywiście coś innego, ale na opakowaniu tej, którą pijemy, de Campo, jest napisane przyjacielska. No, każda jest inna, prawda? No ta jest akurat przyjacielska. I słuchajcie, to jest słowo, które moim zdaniem opisuje tę yerba mate. Ona jest naprawdę przyjacielska. Nie oczekujemy od niej cudów, tylko żeby była naprawdę sobą, i ona nie oczekuje od nas jakichś cudów, parzenia, technik, zamieszania i skupienia się. Po prostu super codzienna yerbka. Jest w niej to, co powinno być. Ciutkę drewna, ciutkę gdzieś tam jakieś gleby, jest sianko, ale również właśnie wspomniane nutki. Jest świeżutka, trochę ziółek, trochę gdzieś tam jakiegoś cytruska, jakieś może w tle gdzieś jagodowe rzeczy, jakieś truskaweczki, ale wiecie, to już trochę sobie wymyślam, ale generalnie jest tak, że można poczuć takie owoce, ale nie chodzi o jakieś wielkie, słodkie ananasy czy cuda takie, tylko właśnie drobne, fajne owocki z ziółkami. No, moim zdaniem dobra dla każdego. Polecam ją również początkującym. To jest częste pytanie, które słyszymy, jaka yerba na start. No słuchajcie, uważam, że La Merced to jest świetny przykład Argentyny i świetna yerba, która pozwoli zrobić pierwszy krok w Argentynie właśnie. Ja polecam początkującym. Nie jest ani za mocna, ani zbyt pylasta, ani nie ma jakiegoś odrzucającego, intensywnego smaku. Jest dobra na start. No i dobra dla każdego, kto po prostu lubi Argentynę. Ciekawe, czy podzielacie mój entuzjazm i czy lubicie tę markę. Piszcie w komentarzach i do zobaczenia na shajnikowy.pl.